Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Bardzo gorący model, tematy w ogóle dyskusyjny model od polskiej firmy Arma Hobby. Najnowszy jednocześnie model, na który czekało bardzo wiele osób. No i w momencie, kiedy trafił już do sprzedaży, a przede wszystkim dostały go osoby, które zakupiły ten model w preorderze, no i zaczęła się dyskusja. Śledziłem te wątki na kanałach na YouTubie, na grupach modelarskich lub indywidualnych profilach na Facebooku. No i trochę byłem, powiem Wam, przerażony tym, co zobaczyłem. Wielu youtuberów, którzy otrzymują niestety te modele, wychwalało ten model pod niebiosa. Najgorsze było to, że porównywali ten model również ze starszymi modelami Ki-43 z Hayabusą, z modelami na przykład, no nie porównywali z Hasegawą. Macie unboxing Hasegawy, bo porównywanie najnowszego modelu, najnowszej produkcji od Arma Hobby, porównywanie go z modelem vintage od Hasegawy, gdzie ja jako dzieciak go sklejałem, czyli naprawdę dawno temu, ale było porównanie do modelu czeskiego producenta modeli, który wydał chyba ze 3 wersje na Kajimę. I co najgorsze było, że tamten model ma 15 lat. I powiem Wam, że niektóre osoby, które pewne tego, że tamten model odstaje jakościowo od najnowszego modelu firmy Arma Hobby, mocno się zdziwiły w niektórych momentach, ale z uporem maniaka, jak matka Polka, broniły pewne niedoskonałości produkcyjne tego modelu. Ja powiem Wam, kiedy oglądałem zdjęcia ramek w wysokiej rozdzielczości, no to tak trochę robiłem duże oczy i nie wierzyłem, że tego typu model może ukazać się od firmy Arma Hobby, polskiego producenta i jednych z najlepszych modeli samolotów w skali 1,72 oraz 1,48. Co prawda tych typów modeli, typów samolotów Arma jeszcze ma niewiele. Część w ogóle modeli jest niedostępnych. Arma była pierwszą firmą, która wydała modele PZL-7, PZL-11 w wysokiej jakości modeli w wariancie Model Kit, Expert Kit, jak i również w limitowanych. Modele te zawierały, mówię o Expert Kitach, zawierały na przykład elementy fototrawione, a więc taka klasa światowa, ale to było kilka ładnych lat temu. W tej chwili pojawiają się tak samo modele samolotów, również wysokiej jakości, no chociażby bardzo znany i bardzo ceniony przez modelarzy czeska firma Eduard, ale nie Eduard jeszcze nie wyprodukował Hayabusy. No i powiem Wam, teraz nadeszła ta chwila, że ja zobaczę na własne oczy ten model. Jako sklepikarz, pamiętajcie, też i sklejacz, mam prawo do oceny tego modelu, tym bardziej, że ja te modele kupuję, nie dostaję. Postaram się być obiektywny, postaram się też nie być bardzo ostry. No i te modele, powiem Wam, przede wszystkim nie są tanimi modelami.
Od jakiegoś czasu Arma Hobby nie wydaje już modeli, na przykład Model Kit, które były praktycznie gołymi ramkami plastikowymi, nie wydaje Expert Kitów, często było dużo więcej malowań, zresztą macie możliwość porównania, na przykład na Kajime Ki 84, gdzie prezentuje właśnie unboxing Nakajimy Model Kit, ewentualnie nowego wydania i poprzedniego wydania w wersji Expert. Tak samo macie możliwość porównania wznowienia produkcyjnego Mustanga i tutaj możecie też wyciągnąć własne wnioski. Tak prezentuje się Artbox. Bardzo ciekawą rzeczą jest, że w tle jest pokazany Curtis P40. Najprawdopodobniej to jest 40. I jak zauważyłem, na przykład u niektórych producentów mamy możliwość domyślenia się, że ten model Curtisa powinien ukazać się w odpowiednim czasie od również producenta Hayabusy, czyli Army. Na ten model ukrywa się pod numerem 778. No od razu tutaj producent nam pisze, co zawiera, czyli mamy ramki plastikowe, zestaw kalkomanii oraz maski do oszklenia. Bardzo dobre rzeczy, ok, ale powiem Wam, jeżeli chodzi o cenę powyżej 90 zł, no to powiem Wam, że jest trochę biednie, ponieważ konkurencyjna firma wydająca bardzo wysokiej jakości modele samolotów, mówię tutaj o Edwardzie, w tej cenie wydaje modele specjalnej edycji, które zawierają blaszki i to drukowane, zawierają, czyli elementy fototrawione, gdzie między innymi są pasy, są tak samo do kabiny, tak, są deski rozdzielcze, które są zadrukowane, czyli są kolorowe, nic nie musimy tam robić. Mamy tak samo elementy żywiczne, wydrukowane w 3D. Te elementy oczywiście, jeżeli chodzi o Edwarda, to prawidłowo to robi, bo projektuje w 3D. I następnie i oczywiście te produkty są pod skalę robione, czyli pod 7.2 i następnie funduje nam odlewy żywiczne, a nie taki produkt, półfabrykat w postaci wydruku 3D. Ja jestem dużym przeciwnikiem tego, bo drukarka 3D produkuje, pokazuje nam, jak ten projekt nasz wygląda i następnie nie dajemy takiego na podpórkach modelu, gdzie często dochodzi do uszkodzeń podczas wycinania z podpórek, tylko mamy odpowiednio odlany element, gdzie ucinamy tylko i wyłącznie wlewkę. Zresztą możecie zobaczyć wieżę do 7TP, wznowienie zaprojektowana w 3D, ale sama wieża jest odlana. I bardzo małe elementy są jedynie dodatkowo wydrukowane jako goły wydruk 3D ze względu na to, że mogłyby tutaj one słabo się odlewać. Ale sama wieża, czyli większe elementy, tak jak koła, na przykład wieża czy inne, są one odlewane. I teraz tak, co mamy? No adres do producenta, mamy oczywiście customer care, mamy wsparcie klienta w języku polskim, informacje w języku, uwagi, zastrzeżenia, ostrzeżenia w języku angielskim, w języku polskim. No i teraz tak, do tej pory jak otrzymywaliśmy taki powiedzmy model w tej cenie, czyli około dychy lub 90 zł, czy też 100 paru złotych, mieliśmy minimum 5 malowań, 6 nawet malowań i czasami było jedno bonusowe. Tutaj mamy tylko i wyłącznie 3 malowania i z 40 tutaj mamy Nową Gwinę, 43, 44, mamy tak samo Wyspy Kurylskie, bardzo moim zdaniem ciekawe, 44 rok, jak i również koniec 44 roku, stacjonującego po prostu już na
powiedzmy kontynencie japońskim, czyli na wyspach japońskich w ojczyźnie. Co jeszcze mogę powiedzieć? No nic, na razie nie mogę tutaj więcej powiedzieć. No oczywiście mamy z boku otwierane pudełko. Jest to miękkie opakowanie, więc jeżeli jest źle zapakowana wysyłka, może ulec model uszkodzeniu, jeżeli postawi ktoś na przykład coś ciężkiego. Więc nie jest to takie pudełko, jak nam prezentuje na przykład ukraińskie firmy czy rosyjskie, gdzie mamy pudło solidne, ClearProp na przykład. I taką dostajemy torebeczkę z elementami tego modelu. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Ten model na stronie producenta można zakupić również z wydrukami 3, znaczy inaczej, nie z wydrukami. Możemy sobie zakupić pliki 3D, a następnie wydrukować, czyli tutaj trzeba wziąć pod uwagę dodatkowo jeden taki zestaw, to jest około 20, 20 czy 30 zł. Następnie możemy zamówić model z wydrukowanymi już elementami, to jest też około 20 paru złotych. Czyli rośnie nam cena no już praktycznie do takiego dobrego modelu w skali 1,48. Nie jest tanio, więc te modele nie są dla, przede wszystkim tak, jakość wykonania tych modeli, ilość elementów, jakie zawiera ten model, odradzałbym tego typu modelu zakup przez początkującego modelarza z niedużym doświadczeniem, który do tej pory sklejał właśnie modele typu Hasegawa, typu na przykład Mustang od Airfixa, vintage takie, czy też nie wiem w jakiej kolejności się to pojawi, czy też prezentowanego Mustanga P51D od Akademii i Minicraft. I teraz tak, to jest już model dla bardziej zaawansowanego modelarza. Ale tutaj już jeżeli chodzi o zaawansowanego modelarza, to taki modelarz, jak już wydaje tyle kasy, no to potrzebuje tak naprawdę coś więcej aniżeli same ramki plastikowe, no i maluteńki zestaw masek. I teraz sobie wyjmiemy inaczej części z torebeczki. Fajnie, że torebka jest odklejana. I mamy tak, jedną średnią taką ramkę. Mamy oszklenie oddzielnie zapakowane. Dużą ramkę. Widzę tutaj, że już na tych elementach są bardzo, detal jest rewelacyjny. Więc teraz zobaczymy jakość elementów na tej ramce. I tu może być troszeczkę dziać się nie najlepiej. Tak przynajmniej widziałem. No i teraz tak, no właśnie. Zestaw mamy masek. Są to maski, które naklejamy na oszklenie zewnątrz, wewnątrz, ewentualnie tylko z jednej strony używamy. Mamy drugi zestaw zapasowy na koła. I coś jeszcze tutaj widzę, jest jakiś element, ale nie mam zielonego pojęcia, do czego on jest. Malutki, bardzo dobrej jakości papier, tak zwany kotu, coś tam. Japoński papier, w każdym razie z tego samego są produkowane taśmy maskujące. Na przykład AMO produkuje, Tamiya czy inne firmy z tego papieru produkują taśmę maskującą lub arkusze A4 różnego typu. Co dalej? Ale są bardzo miękkie i to nie są takie twarde maski, które potrafią się odkleić. Teraz mam w ręku instrukcję. I gdzieś w instrukcji powinna być kalkomania. O, mamy. Mamy kalkomanię. Widzę, że jest jakaś errata. No i co tutaj nam Arma zapodała? Na początku mamy spis zawartości pudełka. No właśnie, i tu mamy QWERTY kod. No, mamy tutaj te ramki, mamy te maski. I co nam Arma zapodała pod QWERTY kodem?
pobierz plik 3D do druku akcesoriów, licencja konsumencka, czyli kupując ten model, skanujemy sobie po prostu ten QWERTY kod, wchodzimy na odpowiednią stronę, pobieramy plik, idziemy do kolegi, ewentualnie do firmy zajmującej się drukowaniem lub jeżeli posiadacie we własnym zakresie, ale to nie będzie darmo. Jeżeli sami wydrukujecie sobie, to też nie jest darmo, ponieważ musieliście maszynę kupić, musicie kupić tak samo żywicę, zużyć energię elektryczną, czas, eksploatacja maszyny, więc jak ktoś mi powie, ja mam za darmo, no to sorry Winnetu, ale nie masz tego za darmo. A koledze też trzeba na przykład działo odpalić minimum 20 zł, no bo na sępa też nie można żerować na kimś, tak? Nawet jak ktoś by tak zaproponował, to ja bym przynajmniej chciał zapłacić. Mamy tutaj tabelę kolorów. Mamy firmę Hataka, Akaria Color, MRP, MR, Amo, bardzo dobrze, Mr. Color, Vallejo, super, Tamiya, zobaczcie jaka jest bidna ta Tamiya, oni mają bardzo słabą paletę kolorystyki, każą nam mikstury niczym Wiedźmin robić, czyli na połowę tego wlej 2 krople tego i jeszcze tam coś tego. I tak samo tu mamy tamkę, kolory, trochę, no dobra, te w każdym razie musimy mieć raz, no mamy tak, black, aluminium, cockpit green, Aothake, dobra, to jest najprawdopodobniej ten kolor taki do wnętrza, tam gdzie klapy są wewnątrz kabiny, częściowo kadłuba, chyba wewnątrz osłona silnika była, no i wnęki tam gdzie podwozie wchodzi. Co mamy? Montaż symetryczny, kalkomanie, opis po prostu znaków graficznych, dobra. Co tutaj dalej mamy? A mianowicie mamy odnośnik QWERTY do opisu modelu. Nie mamy białej kalkomanii pod japońskie czerwone koło do słońca, czyli tu sobie maskujemy 14 mm, malujemy na biało i dopiero naklejamy kalkomanię. Mamy te kalkomanie, mamy bardzo fajny jest opis nawet tego, to samo na skrzydłach robimy, na górnych i dolnych powierzchniach, czyli malujemy sobie, jak mamy już pomalowany model, cycuś glancuś, no to sobie malujemy wtedy, tak zamaskujemy właśnie tym papierem, powiedzmy taśmą maskującą i następnie naklejamy, malujemy na biało, tu trzeba z tym białym to tak ostrożnie i bardzo delikatnie, bo zauważyłem, sam zresztą tak zrobiłem, że jak sobie zamaskowałem pomalowane skrzydło i zacząłem malować inny kolor, to powiem wam, było widać tak jakby wyżej farba była, więc bardzo, bardzo delikatnie trzeba malować transparentną farbą, żeby po prostu nie uwypuklić tego białego pasa. Czegokolwiek nie uwypuklić. No i tu mamy opisane właśnie modele, malowanie. Powiem wam tak, jakby wariat malował, powiem wam, nie wiem, kogoś ganiali dookoła i on sobie ciapki z pędzlem miał stawiać, ale od góry tutaj jest bardzo fajnie się prezentuje ten model, więc naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o ten aluminium, na które mamy namalować ten kamuflaż, tak jakby liście to były, można to po prostu pędzelkiem zrobić. No ale tutaj już od góry dużo lepiej się prezentuje, czyli mamy ten model farbą B pomalować, B, tak, z góra dół, cały kadłub malujemy farbą najprawdopodobniej silver. Tutaj te stare lotki powinniśmy, z tego co pamiętam, inną zupełnie farbą pomalować, tak samo tylne. I ciekawe, czy to jest producent nam zaradził, bo to powinno być inny kolor. Zresztą nawet na tych wydrukach widać, że te elementy są inaczej pomalowane, ale nie widzę odnośnika farby. No tutaj to nie malujemy, tak, bo jest zielone. Co jeszcze fajnego mamy? No i tu się zaczyna instrukcja.
A przed obejrzeniem instrukcji, osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, chciałbym zaprosić do subskrypcji. Kliknijcie sobie też dzwonek, żebyście byli informowani. Zapraszam Was do lajkowania, do komentowania, jak i również do wspierania kanału. Im więcej nas będzie, im więcej ja będę miał środków też. Ja wszystko kupuję, nie dostaję nic za free. Więc jeżeli chcecie oglądać coraz ciekawsze unboxingi, również z modelami, których już praktycznie nie ma w produkcji stałej, no to zapraszam do wspierania poprzez YouTube'a, ewentualnie Patronite. Możecie też konkretnie jeden film wesprzeć, tak podziękować za to, że ja go zrobiłem, poświęciłem swój prywatny czas oraz zakupiłem model. A teraz wracamy do instrukcji. Producentów modeli też zapraszam, ale to nie oznacza, że pamiętajcie, będę łaskawy, piał z zachwytu. Jeżeli faktycznie uznam, że coś jest godnego piania z zachwytu, to oczywiście będę piał z zachwytu. Zresztą widzieliście na poprzednich filmach. No i zaczynamy od ramy, oparcia pilota, kubełka, na którym siedzi, czyli siedziska. Przed sklejeniem malujemy sobie to wnętrze kabiny. Powiem Wam, że ja się zastanawiałem, dlaczego to jest w tym miejscu, że tak jakby ta podłoga była nierówna, tylko jest taka wypukła. Nie wiem, jak to było w oryginale, ale znając projektantów i właścicieli Army Hobby, no to oni na pewno to robili według jakichś planów, które nie wypuszczają tak na oko. I teraz co dalej? No mamy składanie wnętrza kabiny, bardzo dużo detali jest i trzeba uważać, tak samo tu widzimy, że mamy też malować odpowiednio przed wklejeniem. Kolejne elementy, deska rozdzielcza, coś mamy znów wyciąć, przyciąć, tego nie lubię. A tutaj jeżeli będziemy chcieli sobie jakieś zbiorniki, bomby podczepić, no to mamy tak. Nawieć dla mocowania późnych zbiorników. Nawieć dla mocowania wczesnych zbiorników, czyli zielone. Czyli mamy bliżej kadłuba. To dalej mamy kadłuba. Okej, dobra. Malowanie, wklejanie, malowanie. Dla mnie jest trochę ta mała instrukcja, powiem Wam, że wolę w większym formacie jak jest, no ale Arma w ten sposób podeszła do sprawy, widocznie mają dobry wzrok, ja czasami muszę tak robić. No i teraz zaczynają się czerwone kropki. Dla malowania 1-3 zeszlifuj na gładko. No i powiem Wam, zaraz zobaczymy, czy to można sobie tak bezproblemowo zeszlifować. Które to elementy? A mianowicie, posłuchajcie, ten element mam sobie zaszlifować. No i powiem Wam, delikatne linie podziału i ja mam sobie to zaszlifować, powiem Wam, rozwaliłbym się. Bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten element udziubałby, znaczy inaczej, ja bym zaszlifował ten element, ale jest duże prawdopodobieństwo, że uszkodzimy powierzchnię kadłuba. Dobra, jedziemy dalej. Dla malowania 1-3 wytnij korzystając wytnij, wykorzystując podebranie. Dobra. A13, to jest ramka A i kurka wodna, gdzie to jest to A13. 12, no to tutaj mamy. Mamy element A13 i czy to jest gdzieś zaznaczone? Aha, mamy zaznaczone od drugiej strony. To mamy sobie wyszlifować, czyli po prostu wziąć półokrągły, na przykład soczewkowy pilnik i sobie go delikatnie wypiłować, a potem papierem oszlifować. Dobra. Dobra. Jedziemy dalej. Aha, tutaj mamy do malowania A1 użyj części tych, do malowania 2, tych i tych. Czyli mamy różnicę w osłonie, w jakichś osłonach. Aha, i tu mamy jeszcze, posłuchajcie, dla malowania 1-3, te rury wydechowe, dla malowania, czyli tu są wzdłuż kadłuba,
te rury, ich praktycznie nie widać, posłuchajcie, tak, o to będziemy widzieć. I to też tak mizernie. A tu mamy inny rodzaj, na zewnątrz one dymią, nie wzdłuż kadłuba. Ja już się tam naoglądałem tych różnych dziwnych rzeczy na temat właśnie Hayabusy, więc jest bardzo dużo, posłuchajcie, gdzieś nawet wydruk zrobiłem, bo my możemy z wszystkich Hayabus zrobić tylko 2 warianty, a tam ich było 6 albo 7. Chodzi o wloty powietrza, rury wydechowe, bo są tam, my mamy tylko takie 2 rury wydechowe, wewnętrzna na zewnątrz, a jeszcze były takie małe, pewnie one się pojawią. No i tutaj mamy, co dalej, widok odwrócony, pam, param, pam, płyta, czyli jest to samo rozwiązanie, posłuchajcie, co w Hasegawie, że naklejamy tu, gdzie jest uzbrojenie, naklejamy to oddzielnie, nie mamy płyty w całości. No i oczywiście mamy, posłuchajcie, lub jasno-szary, tak, dokładnie tak pomalowałem w Hayabusie od Hasegawy. No i mamy kosmicznie dużo części do silnika, którego tak naprawdę, powiem Wam, praktycznie nie widać. Więc jeżeli te elementy byłyby na tym, ewentualnie tylko te elementy do tego byśmy wklejali, nie musi być to aż tak zrobione, to wklejamy sobie na to, to powiem Wam, wcale bym się nie pogniewał, ponieważ zaraz do tego dojdziemy. Ponieważ. Dalej. Dla malowania 2 usterzenie wklej dopiero po pomalowaniu modelu i naklejeniu kalką. Kurka wodna, dobra. No i teraz, drogie dzieci, mamy sklejony silnik. Tutaj mamy wszystko to ponaklejane. To są te elementy. Czyli tak, jebudu, zaklejamy cały silnik już, praktycznie słabo go widać i następnie dajemy ten element. I nam widać tak naprawdę trochę dalej, więcej, aniżeli tutaj mocowanie tam, gdzie jest śmigło. Nie widać, gwarantuję Wam. Jeżeli Arma zrobiła te osłony silnika zgodnie z podziałem, tylko będziemy musieli pewnych elementów się wtedy pozbyć, i to są płyty, które były zdejmowane, żeby mieć dostęp do silnika, super wtedy. Wtedy jest super, bo sobie możemy te elementy zdjąć, położyć gdzieś na lotnisku, na płycie lotniska i pokazać cały silnik. No zapewne tu jakieś druciki trzeba będzie wykorzystać. No i tu jest właśnie ten dziwny kolor taki malowania wewnętrznego przez Japończyków. Ja Wam powiem, że jak przeglądałem zdjęcia, to niekoniecznie ten kolor był. Były też na przykład malowania taką farbą Ecri też malowane. Nie wszystkie modele były i nie zawsze malowane taką specyficzną farbą. Czyli gdzieś taką specyficzną farbę mam. Ale taki lakierowa, powiem Wam. Morski taki metaliczny kolor. No i co do część będę użyć dla malowania jeden. Kurka wodna, co jest no? Dalej tutaj zagłówek, montujemy, no powiem Wam, że trochę jest tego tutaj wklejania, widzę zagłówek, to, tamto, też malowanie 1.3, tu mamy śmigło, powiem Wam, że tutaj właśnie nie widzę konkretnego modelu, jaki dostaliśmy, bo mamy z tymi 2 rurami wydechowymi i tu mamy oczywiście już śmigło sobie sklejamy kompletnie. Aha, dla malowania 2 wklej część T1, zaszpachluj na gładko. Dobra. To trzeba będzie jeszcze raz, albo i 3 razy przeczytać. Teraz dalej co mamy. Początkowe serie Ki-4 mogły mieć zagłówek wczesnego typu, część B24. Żadne z malowań pudełkowych go nie używało. Dobra, fajna informacja. Dalej mamy, o właśnie, i tu mamy w tym wypadku po prostu, tutaj będzie niezła jazda, ponieważ to na ramkach zobaczymy, to jest element, jaki dostajemy z ramki. No i tutaj producent te elementy, czyli uchwyty dla bomb, a ewentualnie zbiorników, obróć je o 90 stopni.
żeby z takiego zrobić coś takiego. Normalne rzeczy. Standardowo. I mamy dwa rodzaje zbiorników. Właśnie tu mamy wczesne, późne, jasno-zielono-niebieski, Matko Boska, dobra. Końcówki same tak malujemy. No i teraz tak, mamy właśnie masakrycznie, jak to kółko się chowa później. No zaraz, jeżeli tu mamy zbiornik, go mamy gdzieś tu poczepić. Aha, zbiorniki malujemy na ten kolor taki, co malujemy wnętrze, a tu mamy jasno-zielono-żółty. Dobra, mieli taki kolor, to pomalowali. No i kolejne elementy, które tu wklejamy. I tu widziałem też są problemy. Jak te elementy do tej wersji wklejamy. No tu mamy rozpisaną, jak sobie pociągnąć żyłkę, linkę, nitkę do anten. Mam nadzieję, że tu widać to. I nie wiem, co to jest. No i następnie sobie kończymy tak. Aha, na żółto malujemy to, co tu jest na żółto, tak, to jest S7 kolor S? Gdzie nie mam S? Dobrze. No i malowanie. Dobra, mamy sprawę omówioną. Maski pokazywałem. No i tu jest ta errata, posłuchajcie, do kalkomanii, mianowicie chodzi albo i leży o te elementy, dokładnie ten element, przynajmniej tak mi się wydaje, tak, i tutaj widzimy białe oblamówki, tu, a tu mamy tylko żółte, dokładnie to. Zdarza się, na tych mamy białe oblamówki, tu coś wyszło, uciekłe. Teraz tak, to jest producentem kalkomanii. O kurka wodna. Printed by Techmod. Powiem wam tak, w porównaniu do tych starych kalkomanii, tu widzę po prostu, że te kalkomanie troszeczkę tak jakby odstawały i ponoć trzeba te kalkomanie trochę namoczyć, żeby one idealnie weszły. No niestety one są podobno otwarte. Tu mamy 3 pasy do wersji tej zielonej. Tu mamy kalkomanię, którą sobie całość tutaj jest też, nie pojedyncze pasy, tylko to sobie naklejamy. Następnie naklejamy sobie te skorygowane właśnie tamte kalkomanie. No i tak dalej. Kawy łyk. Pamiętajcie o kawie. Bardzo prezentują się bardzo fajnie. Tu mamy na deskę rozdzielczą. Powiem wam, że przydałoby się coś jednak lepszego jeszcze. To są tak zwane pasy. Tu mamy naklejeczki, kropeczki. To są na skrzydła, zdaje się. To są właśnie takie techniczne do korków. A jak oglądaliście live'a pierwszego mojego w Pionie, no tak wyszło, to zobaczycie, że ja to robię takie kropki pędzelkiem. No i wychodzi. Jestem w ciężkim szoku. I dumny i blady z siebie, że dałem radę jednakowe kropki zrobić. Pierwszy raz malowałem figurynki. Mówię o Warhammerowych figurynkach. No i posłuchajcie, teraz biorę ramkę do łapy, ramka A, aż wezmę, wiecie co, przyłbicę sobie założę. A jak? Jedziemy. I oglądamy sobie dolną część skrzydło kadłuba. No i powiem wam, że jeżeli chodzi o detal, no to jest on super. Żałuję, że te elementy są na stałe, a nie oddzielnie ruchome. Troszeczkę tutaj widzę, chociaż nie, to nie jest, nic nie mówiłam. Teraz tak, ta górna pokrywa właśnie, tutaj będziemy mieli montowane karabiny. No i będzie nam potrzebny do szlifowania delikatnych takich jakby nadlewek papieru ściernego.
Myślę, że 1000 powinna załatwić tą sprawę. Przyglądam się dalej. Nie, to raczej nie jest nadlewka. Coś się działo podobno z tą formą, jakieś cuda na kiju, tłumaczył się producent. Tak, będziemy musieli do niektórych elementów używać papieru ściernego. Widać łączenia, które niestety nie są takie czyste. No tutaj niestety jest te elementy. Chodzi o sam ogon, duża nadlewka i czy ona jest twarda. Twarda jak cholera. Trzeba będzie troszeczkę pilnikiem, nożykiem, to bym nie proponował, ze względu na to, że można wjechać w tą powierzchnię, a to, że ona jest bardzo cienka, faktycznie ten statecznik ogonowy jest bardzo cienki, to w tym momencie proponowałbym nieużywanie kleju, który topi plastik, ponieważ można się nieźle załatwić. Jak sobie tak ściśniemy, może dojść do takiego zwichrowania. No jest trochę nadlewek, powiem wam, to jest właśnie to duże zaskoczenie, że armii udało się zrobić wreszcie model z nadlewkami. Zapewne szpachli nie będziemy musieli używać, ale są nadlewki, ale na kadłubie za to detal jest, powiem wam, niezły. Ale powiem wam tak, to, że producent chciał uzyskać, o kurka wodna, ja nie lubię takiego łączenia, posłuchajcie, to jest niestety minus dla Army, że łączenia ramki z elementem modelu wchodzi na zewnątrz. Mamy bardzo ładną matową powierzchnię i teraz uwaga, bardzo cienkie skrzydło. Jak to będziecie wycinać, to jak najbliżej ramki, nie elementu modelu. Ponieważ przy takiej cieniźnie, bardzo filigranowy model, można sobie uszkodzić. Tego typu element, moim zdaniem, powinien wchodzić tutaj, od spodu, żebyśmy sobie mogli po prostu go delikatnie zaszlifować, bo już słyszałem o tym, że wiele osób wycinając za blisko uszkadzało sobie tutaj po prostu taki biały nalot, ponieważ się wykrzywiało. Więc to moim zdaniem Arma powinna, na pewno czeka na tą moją opinię i wkurzy się. Druga część kadłuba, gruba też nadlewka. Bardzo trzeba będzie delikatnie to robić, tym bardziej, że tu mamy mocowanie do anteny, więc najprawdopodobniej ono zostanie ścięte. No niestety, czasami można przebobrzyć nieźle. I teraz posłuchajcie, linie podziału na kadłubie, czy też skrzydłach, kompletnie nie zawierają żadnych nitów. A oglądając, tu mamy nity. I powiem wam teraz tak, ja oglądałem zdjęcia japońskiego modelarza, który Arma się zachwyca. Ja bym tutaj wcale się tak na ich miejscu nie zachwycał, bo facet wynitował cały kadłub, łącznie ze skrzydłami, tak jak jest w oryginale. Ja wiem, że to jest model w 7.2, ale powiem szczerze, jeżeli są nity, to nawet jeżeli może to projektantowi się wydawać, że no przecież tego nie widać w 7.2, to tak naprawdę wyjdźmy z założenia, że ten kadłub powinien być gładki. Nie powinno być w ogóle detalu, bo on zniknął w 7.2, tak? Takie delikatne też trzeba będzie poszlifować pewne elementy, widzę tutaj na tych powierzchniach skrzydeł. Tu powiem wam, że sporo elementów trzeba będzie oszlifować. Teraz tu są te osłony silnika, częściowo na kadłub naklejane. No tutaj tak samo, szlifowanie nas czeka. Nadlewka, no na samych ramkach powiem też, tak jakby była skopana ramka, ale chyba nie do końca to było skopanie. Myślę, że tu
No niestety, jeżeli chodzi o elementy związane, znaczy o tego typu sprawy jak nadlewki, to chyba to jest pierwszy model Army, gdzie w końcu im się udało zdobyć nagrodę nadlewki. Tutaj mamy elementy związane z kabiną, tutaj mamy osłony goleni. To, czy wy widzicie, mam nadzieję, że nie wylatuje poza ekran. Tu mamy nity. Delikatne, ale są. W ogóle nie widzę skurczy tak zwanych, czyli wklęśni. Całe szczęście, bo chyba to by była już masakra. Tu mamy element wnętrza kabiny. No tutaj trzeba będzie delikatne elementy. Nie, wiecie co? To ja mam chyba już jakąś lepsiejszą ramkę, bo ja widziałem, że niektórzy tu mieli nadlewki i mówię, no już wszystkiego najlepszego w szlifowaniu. To są bardzo delikatne elementy. Jakieś takie pypcie są na końcu. Jeżeli są niepotrzebne, spoko się weźmie, zeszlifuje. Następny detal. Kuźwa, no niektórzy naprawdę trochę histeryzują. Ja, widząc tamte zdjęcia, też spanikowałem. No tak samo, tu detal już pokazywałem, rewelacja. Szukam luf, powiem wam, bo tutaj powinny być lufki. Gdzie one się schowały? Może na drugiej ramce. A jak nie znajdę, to trudno. Wy znajdziecie, jeżeli zakupicie ten model. Dobra. Ramka B. Powiem wam tak. Bez histerii i tego, co ludzie pisali i opowiadali w internetach, no to powiem szczerze, że albo mieli jakiś fatal error ramki, no i tutaj jest cholerne mocowanie. Nie? To jest właśnie droga Armo, zlikwiduj jakoś inaczej to montuj. Bo tutaj właśnie, tu mamy deskę rozdzielczą, tu mamy element taki, tak, to musimy się przypiłować, tylko kurczę, ja bym to bardzo delikatnie piłował. Tu mamy zbiorniki, jedne, drugie. Jak silnik, bo też widziałem, że jakieś nadlewki tutaj wewnątrz były. Drodzy panowie, którzy pokazywali tamte modele, jeżeli wy macie nadlewki, te, o których twierdziliście, jak i również mówiliście, że jest masakra, no to widzę, że to też coś się stało tutaj. No to powiem wam, jeżeli mówiliście, no i tutaj kurna jazda bez trzymanki będzie, jeżeli mówicie, że coś jest nie halo, no właśnie, tu jest chyba coś nie halo, na tym duperelu mamy jakieś nadlewki, tak samo tutaj troszeczkę trzeba będzie przyszlifować, ale bez histerii. Jest w pożądalu. Tu mamy tą przednią część osłony silnika. No i tutaj trzeba będzie spojrzeć na ten wlot. Następnie tak, tu mamy fajnie zrobioną część kabiny. Jest też ta żywiczna część, ale powiem wam, że ta jest naprawdę bardzo ładnie zrobiona. Widziałem chyba Luftchrome 72 skleja na swoim profilu i mimo to, że ta jest bardzo ładnie zrobiona, to ta wydrukowana w 3D no, prezentuje się jeszcze lepiej. No i popatrzmy tutaj. Tu są te elementy. Jeden zestaw, drugi zestaw. To sobie mamy wziąć na przykład cążki, powiedzmy tego typu. Chwytamy sobie, wiecie co, one są starsze ode mnie, nawet ponadpalane palnikiem są. Tego typu na przykład płaszczutkie cążki i bardzo, bardzo delikatnie obracamy. Jeżeli nie odpadnie, to lepiej chyba zabezpieczyć sobie klejem. Może niekoniecznie takim, co roztapia, ale na przykład cyanoakrylem delikatnie rzadkim, tak sobie podlecieć, żeby on jednak tam trochę zamocował. Moi mili, na chwilę obecną widzę, że jest bardzo porządnie zrobiony model.
bez histerii, bez paniki. No wiadomo, że nie dla początkującego modelarza, bo on zginie na tym modelu, po prostu go coś trafi. Najprawdopodobniej szlak i powiem Wam, że dla średnio zaawansowanego modelarza, który ma jeszcze cierpliwość, albo już właśnie rury wydechowe, rury. Mamy te dwa rodzaje rur, to są o takie z kadłub, nie? Tam. I tu jest właśnie, bo my możemy tylko dwie wersje zrobić, dwa warianty na Kadzimę. No tu trzeba będzie troszeczkę papierkiem pośmigać. To są te pierwsze, czyli 1, 2 chyba, tak? A tu mamy, o kurka, to nie, tu mamy te kolejne rury, które jak tak będziemy wklejać, tu jest kadłub, to one sobie dymią na skrzydełka. A tamte wzdłuż kadłuba. Ja mam do tych modeli bardzo duży sentyment ze względu na to, że właśnie sklejałem, jak miałem fazę niesamowitą, po obejrzeniu, nie wiem w jakiej kolejności, oglądałem Midway i Tora. No i teraz sobie zerkniemy na oszklenie. Jest cienkie, ale bez histerii, tak jak niektórzy mówili, że jest bardzo cieniutkie. Zobaczycie przy Mustangu od Akademii, tam jest również cienkie oszklenie. No, trudno, żeby w tym stuleciu, w 24, koniec 24 roku, no to oszklenie było grube, tak? To tutaj no, jest to standard. Tu mamy coś, co chyba dajemy do kabiny, najprawdopodobniej celownik. Nie będę tym się, posłuchajcie, zajmował, czy to jest celownik, czy jakiś, o tutaj mamy właśnie reflektorek, znaczy szklenie reflektora. Czy będzie to widać i czy widać? O, to jest to. Wypukły taki w skrzydło, wklejamy sobie klosik, a jeżeli będziecie chcieli uzyskać tam żaróweczkę, to można fajnie tam wewnątrz zrobić po prostu taką lekko pożółkłą farbą, bliżej żółtej kropeczkę, żeby zrobić właśnie na biało albo srebrno i tam sobie pyk, taką kropkę strzelić. Fajnie to widać. Oj, jednak dobrze wszystko się skończyło, powiem Wam. Gratuluję Armii naprawdę bardzo udanego modelu. Inaczej. Dobrego modelu, bo mi brakuje trochę takiego detalu typu nity jednak na tych elementach. No, pokazało to 2 Japończyków nawet. Jeden gościu chyba z Niemiec, który jakieś plany dorwał niesamowite. Powiem Wam tak, podziwiam tych gości, bo po prostu naciukali, nic za nitem zrobili w tej skali, nie? Oni to widzą, jak komuś powiedzą i pokażą z bliska, zauważy, będzie wiedział, ale nawet jeżeli tu będzie stał ten samolot, czyli jakieś 35 cm, ja mam od gałek, to obawiam się, że miałbym problem z wyłuskaniem tego, że tam są właśnie nity zrobione. Ale powiem Wam tak, droga Armo, myślę, że warto, bo pewnie w tej chwili eksperymentujecie z tymi, czy dać, czy nie dać. Ja myślę, że dawać. Tym bardziej, że daliście na ogonie, tutaj są widoczne. Mam nadzieję, że widzowie będą to widzieli. Tu są właśnie nity. I powiem Wam, że ja wiem, że to dużo więcej roboty tutaj jest, ale jakby one były tu, tam gdzie powinny, no na pewno właśnie jakoś tak wzdłuż tego kadłuba. Chociaż widziałem, posłuchajcie, 1:1 Hayabusa, zdjęcia, taki walk-around ktoś zrobił, tam za cholerę nie było widać tego. Ale nie wiem, czy to jest replika wyremontowane, nie wiem, czy oni to kleili, na taśmę jakoś sklejali, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie, moi drodzy, nie ma tragedii, bardzo udany moim zdaniem model. Obawiałem się tego, że będę musiał się w język trochę gryźć, ale jednak nie.
92 czy tam 94 zł kosztuje ten model w moim sklepie, jakieś 9 dyszek. Więc powiem tak, godny polecenia model, ale z ubogim, mało mamy w pudełku. To jest jednak 9 dych. To, że model jest wykonany perfekcyjnie, jeżeli chodzi o detal, no trudno, żeby nie był perfekcyjnie wykonany, to jest bidnie pod względem zawartości. Mamy tylko i wyłącznie ramki plastikowe, no, mamy te maseczki, bardzo 3 malowania tylko. No możemy sobie, łaskawcy, nie? Projekt 3D i zakasłać za niego, ewentualnie zakasłać u producenta. Moim zdaniem, tak, model, jeżeli chodzi o detal, bardzo ładny model, drogi model i z małą zawartością w pudle. Tu powinny być naprawdę bardzo fajny zestaw. Tutaj inaczej. Ten podstawowy wydruk 3D, co znajduje się pod QWERTY kodem, powinien tu się znajdować w pudełku, w tej cenie, bez podwyższania. Powinna być blacha z dobrą tablicą rozdzielczą, z pasami. Możecie to zrobić z tak zwanego, takie naklejki kartony są w tej chwili popularne, albo coś takiego, co robi, posłuchajcie, Jezus, jak on się nazywa, te drukowane tablice, Yahoo. Yahoo robi, więc powiem wam, że tu powinna być taka deska właśnie, na przykład jak Yahoo produkuje, no plus ta blaszka i ten wydruk 3D. I wtedy 9 dych to ja tak daję za ten model i powiem wam, że, no i maski oczywiście, więc wtedy 9 dyszek z palcem w nosie daję, bez marudzenia, ale nie więcej. Jakby było 85, to by było super, bo też nie można przeginać z cenami. To, że produkujecie podobno w Polsce ramki, powiem szczerze tak, mojego portfela to nie interesuje. Ja muszę też zapłacić, wyciągnąć te pieniądze w Polsce wydrukowane i je zapłacić. Więc moje pieniądze też są w Polsce drukowane, więc nie jesteście osamotnieni, a gdybyście na pewno produkowali gdzie indziej, nie musi być ten patriotyzm, bo za patriotyzm to jeszcze nikt zupy na tym nie ugotował, nie najadł się, nie kupił sobie butów, spodni i tak dalej, nie zapłacił rachunków, więc albo ten patriotyczny wasz ruch, tamta firma patriotycznie podejdzie do tego i obniży wam cenę, i ten model będzie kosztował z tymi dodatkami 85 zł w detalu. Będzie wtedy naprawdę patriotyczne podejście również, myślę, polskich modelarzy, ale nie tylko. Moi mili, bohaterem dzisiejszego unboxingu na chwilę obecną był najnowszy model od polskiej firmy Arma Hobby. Ten film jest dłuższy, ale musiałem dobrze omówić to nie będzie taki unboxing w sensie o ramka, o instrukcja, o szklenie, pierdu, a walizki po peronie. Nie. Bardzo starałem się ten model, żeby zobaczyć, żebyście wy zobaczyli. Zapraszam do subowania, wspierania kanału, lajkowania i cudów na kiju. Trzymajcie się, pozdrawiam was, do następnego unboxingu.